Cześć, z tej strony Ola i witam w kolejnym filmie na Dzikich Wróblach. Dzisiaj zapraszam Was na raport czytelniczy ze stycznia. W styczniu udało mi się przeczytać 4 książki i pierwszą powieścią, którą skończyłam, była powieść Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa. Ja mam akurat to wydanie z wydawnictwa Rebis z 2012 roku w tłumaczeniu pana Andrzeja Drawicza. I Mistrza i Małgorzatę ja już czytałam kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze chodziłam do liceum, więc teraz drugi raz powtórzyłam sobie tą historię. Myślę, że większość z Was zna fabułę Mistrza i Małgorzaty, ale tak w skrócie ta historia dzieli się na 3 główne motywy, wątki. Pierwszym z nich jest oczywiście wątek romantyczny tytułowych bohaterów, czyli Mistrza i Małgorzaty. Drugi już ściśle wiąże się z mistrzem, ponieważ jest on pisarzem i napisał książkę o Poncjuszu Piłacie, opowieść o Poncjuszu Piłacie i właśnie w tej historii poznajemy też historię z tej książki, czyli mamy taką powieść szkatułkową, opowieść w opowieści. A trzecim wątkiem jest wizyta szatana w ateistycznym Związku Radzieckim właśnie w czasie, kiedy Mistrz i Małgorzata się spotykają. Spoiwem tych historii jest sytuacja, w której wydawnictwo odmawia wydania powieści Mistrza, na skutek czego on się załamuje, przeżywa kryzys, niszczy tą powieść i trafia do szpitala psychiatrycznego, z którego Małgorzata, która jest w nim zakochana do szaleństwa, próbuje go wydostać. W międzyczasie świta szatana proponuje Małgorzatę udział w wielkim balu, który organizują. Małgorzata dostaje propozycję, aby być gospodynią u boku szatana właśnie na tym balu, na którą się zgadza i dzięki temu jest w stanie później mistrza z tego szpitala uwolnić, tak w cudzysłowie. W tej historii też pojawiają się inni bohaterowie i inne drobne, pomniejsze wątki, które mają swoją rolę, ale no, nie będę się na nich teraz skupiać. Myślę, że warto się samemu z tym zapoznać. Chociaż może to nie wynika z tego, co do tej pory powiedziałam, ta książka jest taką krytyką systemu totalitarnego, systemu, który jest oparty na podsłuchach, donosicielstwie, tajnych służbach. Tutaj mocno w tej powieści jest to wyczuwalne i to donosicielstwo też właśnie jest tutaj widoczne. To wszystko jest otoczone trochę taką groteską, satyrą, a jednocześnie pojawia się tam pewnego rodzaju fantastyka, tylko taka starsza, nie taka jak współcześnie możemy sobie pomyśleć, tylko taka z lat 60., więc to wiele gatunków się tam w tej powieści miesza ze sobą. Jednocześnie teraz czytając tą historię za drugim razem, to myślę, że jest to też opowieść o poświęceniu, o wyrzeczaniu się pewnych rzeczy. Zwłaszcza teraz inaczej tą końcówkę zrozumiałam niż za pierwszym razem i bardzo ona mi się podobała, bo to zakończenie było takie słodko-gorzkie. Myślę, że to nie będzie oryginalne, co powiem, ale bardzo podobała mi się scena przemiany Małgorzaty, kiedy Małgorzata smaruje się magiczną maścią i zamienia się w wiedźmę. To był taki fajny, żywy moment w tej historii i ta przemiana, gdzie Małgorzata właśnie odkrywa swoją moc i później leci na bal do szatana, była no, taka całkiem śmieszna, ale też taka, można powiedzieć, budująca i wbrew pozorom nie była taka demoniczna, jakby się mogło wydawać. I w zasadzie trochę uratowało tą historię. W ogóle cała ta druga część, która opowiada trochę perspektywę Małgorzaty i przybliża jej postać, no dużo bardziej mnie zainteresowała, być może przez to, że jest to postać kobieca i po prostu bardziej mnie interesuje. Dla odmiany postać mistrza jest dla mnie nie do wytrzymania. Przez całą powieść on był taką marudą i takim kapryśnym człowiekiem, że no nie wiem, jakoś zupełnie się nie mogłam do niego przekonać. I do tego ich wątku romantycznego również, bo wydawał mi się taki strasznie teatralny i no jakoś nie uwierzyłam chyba w tą historię do końca. Wiem, że to jest książka ważna dla wielu osób, dla wielu ludzi i rozumiem, że może taka być. Mnie niestety jakoś nie urzekła i ogólnie mi się podobała, była w porządku, ale nie zachwyciła mnie jakoś szczególnie.
Nie zniechęciła mnie też do pozostałych książek Michaiła Bułhakowa. Myślę, że będę chciała jeszcze jakieś przeczytać. Pewnie nie w najbliższym czasie, ale jak będę miała okazję, to po nie sięgnę. Drugą powieścią, której nie mam tutaj przy sobie, bo czytałam ją na czytniku, jest Silos, pierwsza część trylogii Silos autorstwa Hugh Hawaya. Ja czytałam to wydanie chyba z 2013 roku, nie jestem pewna, bo nie mam jak sprawdzić teraz. Jest to opowieść dystopijna o społeczeństwie, które zamieszkuje taką konstrukcję przypominającą właśnie silos, która ciągnie się w głąb ziemi na 144 piętra. I jest ona trochę takim prowizorycznym miastem, to znaczy wszystko to, czego spodziewalibyśmy się spotkać w mieście, to też tam w tym silosie się znajduje, na przykład szkoły, szpitale, jakieś zakłady pracy, stołówki, punkty rozrywki i tak dalej. Ci wszyscy ludzie podlegają jednemu prawu, które jest dosyć rygorystyczne i bardzo konkretne, i w ogóle zasady funkcjonowania tam w tym silosie są szczególnie określone i każdy ma swoje zadanie, które umożliwia to, że ta machina cała jest w stanie funkcjonować i ludzie są w stanie przeżyć tam. Jednocześnie ważnym elementem tego prawa jest tak zwane czyszczenie, czyli jest to kara, ale może to być też dobrowolna czynność wyjścia na zewnątrz, poza silos, w celu wyczyszczenia takich obiektywów, które udostępniają widok mieszkańcom silosu na zewnątrz, chociaż te krajobrazy są takie dosyć nudne, nic nie przypominają, jest to jakieś wzgórze otoczone kamieniami. I warto też jeszcze wspomnieć teraz, że tak naprawdę nikt do końca nie wie, z jakiego powodu oni są tam zamknięci w tym silosie i co było wcześniej, co było powodem do tego, że świat tak wygląda, i też nie wolno się nad tym zastanawiać za bardzo. Ludzie mają się nie interesować, nie zadawać zbędnych pytań, tylko po prostu działać według planu. Więc jest to też taki motyw, który często w takich opowieściach science fiction nam się pojawia. Na początku tej historii poznajemy szeryfa Holstona, który zgłasza się na ochotnika, żeby wyjść na zewnątrz i przystąpić do tego czyszczenia, co oczywiście już po pierwszych stronach kończy się jego śmiercią tam na zewnątrz, ponieważ czy to na skutek substancji, które się znajdują tam w powietrzu i nieszczelnego kombinezonu, czy jedno i drugie, on po prostu dusi się, umiera i zostaje tam na zewnątrz, już nie wraca do silosu. W związku z tym aktualna burmistrz tego silosu i jej zastępca szeryfa wyruszają do maszynowni, czyli do najniższych pięter, w celu powołania nowego szeryfa, osoby, która przejmie tą funkcję. I tutaj poznajemy główną bohaterkę tej powieści, czyli Jules, która zostaje mianowana szeryfem. Ona zgadza się, przyjmuje tą posadę, chociaż trwa to bardzo krótko, bo już po tygodniu ona zostaje z tej posady zrzucona, wchodzi w konflikt z nową władzą, która w międzyczasie zdążyła się utworzyć, i na dodatek zostaje wysłana do czyszczenia. A czy przeżyła, czy nie przeżyła, to już nie będę zdradzać, ale to jest sam początek książki, więc można się domyślić, gdzie ta historia idzie. Bardzo, ale naprawdę bardzo podoba mi się ta główna bohaterka, co nie zdarza mi się często, bo zazwyczaj w tych powieściach fantastycznych czy science fiction te kobiece bohaterki nie zawsze są takie do lubienia. Często są takie jakieś drewniane, drętwe, nie wiem, coś mi w nich nigdy nie pasuje. Ale tutaj bardzo szybko polubiłam Jules i bardzo mi się podoba, jak ta postać jej jest prowadzona. Ona też jest taka trochę typowa, bo jest taką bohaterką, która jest świetna w swoim fachu. Ona tam w tej maszynowni zna się na wszystkich tych maszynach, machineriach. Dobrze jej to wychodzi, jest tam szanowana, a jednocześnie jest bardzo skryta, taka zimna i niedostępna. To jest bardzo taka typowa postać, zwłaszcza w takich historiach.
Ale tutaj mi to jakoś szczególnie nie przeszkadza, bo ona, mimo że jest taka zimna i oschła, to też ma pewną wrażliwość, która jest z biegiem książki odkrywana i okazuje się, że ona nie do końca jest taka zero-jedynkowa. I myślę też, że bardzo mi imponuje to, że ona jest takim majsterkowiczem i ja bardzo lubię takie rzeczy, to znaczy nie mam o nich pojęcia, nie umiem majsterkować, nie znam się na maszynach, ale chciałabym bardzo się na nich znać i chciałabym umieć naprawiać takie wielkie konstrukcje i być brudna w tym smarze i jakoś, nie wiem, coś mnie tam intryguje i prawdopodobnie dlatego też tak szybko mi się spodobała ta postać, bo mi imponuje po prostu ta jej umiejętność. Jedyne, co wydawało mi się takie niespójne z tą bohaterką, to jej wątek relacji z Lucasem, ten wątek pojawił się jakoś bardzo niezręcznie i bardzo tak szybko i w ogóle on tak się toczy przez całą książkę, a moim zdaniem jest tam zupełnie niepotrzebny i on niewiele wnosi, a trochę mnie rozprasza, bo odwraca uwagę od tych zagadek, które mi się tam po drodze wyłaniają, a ten Lucas w zasadzie jest taki, no taki sobie jest i on tam bardziej mi przeszkadza niż pomaga w tej historii, ale zobaczymy w drugim tomie, może to się jakoś rozwinie inaczej. I też w trakcie czytania tej książki zaczęłam się zastanawiać, skąd bierze się taka przyjemność i taka chęć czytania dystopii i tego typu historii, bo w sumie jest to świat, który jest całkiem dziki i zupełnie nie nadający się do życia i taki nieprzystępny i bez przyjemności, bez komfortu. Tam jest tylko ciężka praca i walka o przetrwanie. Nikt by się nie chciał chyba znaleźć na własne życzenie w takim świecie, który jest nie dość, że mocno właśnie taki pragmatyczny i wręcz te systemy totalitarne też często tutaj są przedstawiane. A z drugiej strony no, chętnie się zagłębiamy w coś takiego. Może dlatego, że to jest właśnie obce w stosunku do tego, co mamy teraz. Kto wie. Niemniej, już tak abstrahując, bo już odchodzę od książki, wypożyczyłam sobie od razu drugi tom i będę go czytać już niedługo na dniach, więc mam nadzieję, że też mi się spodoba podobnie mocno. Wiem, że jest też serial, który zaczęłam kiedyś, ale nie skończyłam go, więc może jak skończę całą trylogię, to sobie obejrzę serial, ale no jeszcze nie wiem, zobaczymy. Dalej w styczniu udało mi się przeczytać opowieści Eweluny Isabel Allende. Ja mam wydanie z wydawnictwa literackiego Muza z 2001 roku. I jest to zbiór 23 opowiadań, bardzo krótkich opowiadań, niektóre mają zaledwie kilka stron. Nie powiedziałabym, że to jest kontynuacja Eweluny, o której opowiadałam w poprzednim filmie, możecie sobie sprawdzić. Tutaj w zasadzie ta Ewa pojawia się tylko na samym początku tej historii, ponieważ te 23 opowiadania, no to są właśnie opowiadania, które Ewa snuje swojemu kochankowi i ona się tam w ogóle nie pojawia. Jest parę postaci, które nawiązują do głównej historii Eweluny, ale poza tym to jest zupełnie niezwiązane z tą pierwszą częścią. Te opowiadania były trochę nierówne, to znaczy było kilka naprawdę świetnych opowiadań, bardzo wzruszających i bardzo no, takich ładnych, przyjemnych. Było kilka takich całkiem w porządku, a niektóre były dosyć dziwne, to znaczy no, były takie nawet niesmaczne momentami. Myślę, że gdyby ten zbiór był wydawany dzisiaj, bo oryginał był w latach chyba 80. wydawany, ale gdyby dzisiaj te opowiadania się ukazały, to mogłyby być uznane za dość kontrowersyjne. I wątkiem, który się przez te wszystkie opowiadania przewija, są oczywiście postacie kobiet, postacie kobiece, które często z takich zahukanych, biednych kobiet odkrywają swoją niezależność i swoją siłę i przeciwstawiają się temu, co im w życiu przeszkadza. Jednocześnie są to też takie historie bardzo symboliczne o zwycięstwie dobra nad złem, o zwycięstwie miłości nad wszystkim w zasadzie w życiu, o tym, że miłość jest taką siłą napędową życia i
i nie patrzy na żadne przeszkody. Zaznaczyłam sobie kilka tytułów, kilka opowiadań, które szczególnie mi się podobały. I to były 2 słowa: Toska, Droga na północ, Z błota powstaliśmy i Wali Maj czy Wali Maj, nie wiem jak się to powinno czytać. Ale może jeśli nie chcecie się zapoznać z całym tym zbiorem, no to może te opowiadania sobie sprawdzicie. W każdym razie po raz kolejny Isabel Allende mi się sprawdziła i po raz kolejny przeczytałam coś spod jej ręki, co urzekło mnie od razu, więc cieszę się, że kolejną książkę od niej mam zaliczoną. No i ostatnia książka, którą udało mi się poznać w styczniu, to Po piśmie Jacka Dukaja. To nie jest książka fabularna, to jest zbiór esejów. Ja mam akurat to wydanie z 2020 roku z wydawnictwa literackiego. No i tak jak mówię, jest to zbiór esejów, który powstał na przestrzeni kilku lat, mniej więcej, jeśli się nie mylę, 2013-2019 to jest ten okres. Esejów poświęconych aktualnemu etapowi cywilizacji czy też kultury przez pana Jacka Dukaja, określony tutaj jako etap kultury postpiśmiennej, na przykładzie różnych dziedzin, na przykład literatury, sztuki, nauk ścisłych, filozofii itd. Jednocześnie jest to też taki bardzo szybki przekrój po historii dotyczący nadawania i odbioru informacji, zaczynając od kultury oralnej, czyli kultury mowy, przez kulturę pisma, aż do kultury po piśmie, tak jak tytuł wskazuje, czyli do czasów nam współczesnych. Początkowo, zanim w ogóle zaczęłam czytać tą książkę, to myślałam, że będzie trochę o czymś innym, to znaczy bardziej się nastawiałam, że będzie faktycznie tak bezpośrednio o piśmie, o alfabecie, etymologiach i tak dalej. Ale to, co dostałam, też bardzo mnie zaciekawiło, bo tutaj sporo było właśnie takich rozważań dotyczących technologii i tego tak zwanego transferu przeżyć, o którym pan Jacek Dukaj dużo pisze. Ja też nie czuję się upoważniona do takich naukowych dyskusji na takie tematy, ale no tutaj w tej książce było kilka wątków, które bardzo mnie zaciekawiły. Takie rozważania na przykład o takiej relacji ciało i umysł w stosunku do technologii, zwłaszcza w stosunku do uzależnień od technologii albo tego, że właśnie technologia trochę nam zagłusza nasze potrzeby i to, że w dzisiejszych czasach mamy taki dobrobyt rozrywek, które na przykład 50 czy 100 czy 200 lat temu w ogóle były nie do wyobrażenia i właśnie żyjemy w takim dobrostanie tego wszystkiego, a jednocześnie jest to takie jakieś miałkie i nie wnosi tak naprawdę za dużo do naszego życia, a może nawet wręcz przeciwnie. I jeszcze jedną z takich głównych tez, które szczególnie gdzieś zapadły mi w pamięć, to na przykład to, że w dzisiejszym świecie to technologia tworzy kulturę, a nie człowiek, co też jest ciekawe i gdyby się dłużej nad tym zastanowić, no to można dojść do różnych wniosków. W nawiązaniu jeszcze do tego transferu przeżyć, bo to jest takie określenie, które bardzo często tam w tych esejach pada, bo według pana Jacka Dukaja no to jest taka właśnie współczesna cecha tej kultury postpiśmiennej. To znaczy no nie jesteśmy w stanie tego porównać do niczego, co było wcześniej, ale objawia się to tym, że na przykład nie korzystamy już z tego zmysłu wzroku, z tej umiejętności pisma i zamiast czytania książek oglądamy seriale, albo zamiast wysyłania wiadomości to dzwonimy, albo zamiast zapisywania czegoś to nagrywamy na dyktafon. I no, tych przykładów można mnożyć i mnożyć. I wszystko opiera się na takim przeżywaniu kogoś innego albo siebie, ale w takim krzywym zwierciadle trochę tej alternatywnej rzeczywistości. I to jest trochę ironiczne, że ja o tym mówię, no bo nagrywając swoje wrażenia po przeczytaniu tej książki, to trochę jestem częścią tego problemu, bo nie napiszę recenzji o tej książce, mogłabym, ale no nie piszę jej, a zamiast tego nagrywam wideo, które będę wstawiać do internetu i też to wszystko się odbywa bez
wykorzystania tego elementu pisma. I no to jest ciekawe, bo wcześniej o tym nie pomyślałam w ten sposób. Dopiero jak przeczytałam tą książkę, to zwróciłam uwagę, jakie to jest ironiczne. No i trochę o tym jest właśnie ta książka i te rozważania. O tym transferze przeżyć, który jest pewnego rodzaju cechą tej kultury postpiśmiennej, kultury, która obecnie ma miejsce. I w swoich rozważaniach pan Jacek Dukaj nie określa tego w żaden jednoznaczny sposób, to znaczy nie określa, czy to jest dobre, czy złe. To po prostu jest pewne zjawisko i może warto się mu przyjrzeć właśnie trochę w szerszej perspektywie, w ujęciu do takich różnych dziedzin, które tam są podawane jako różne przykłady. To była pierwsza książka, którą przeczytałam autorstwa pana Jacka Dukaja, ale na pewno będę chciała jeszcze się zapoznać z innymi jego książkami, niekoniecznie tymi publicystycznymi, a raczej z jakimiś fabularnymi powieściami, bo też słyszałam, że są świetne, więc na pewno będę chciała po nie sięgnąć w niedalekiej przyszłości. No i jeśli chodzi o styczeń, to już wszystko, co udało mi się przeczytać. Przeczytałam 4 książki, więc ta 4 gdzieś w tych filmach cały czas tutaj mi się pojawia. Mam nadzieję, że w przyszłym takim raporcie będzie nieco więcej tych książek. Już powoli słońce zachodzi i tracę światło tutaj w tym filmie, więc będę się streszczać, ale jestem jeszcze w trakcie nagrywania filmu o reportażach, który, jeśli wszystko dobrze pójdzie, no to pojawi się mniej więcej w połowie lutego, czyli to będzie prawdopodobnie następny film, który wstawię. A jeśli chodzi o dzisiaj, to już wszystko. Zapraszam do dyskusji, może chcielibyście coś dodać albo napisać, co Wam udało się przeczytać w styczniu. A tymczasem dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.